Auschwitz-Birkenau było prawdziwym piekłem, stanowiącym symbol niemieckiego okrucieństwa. Co roku teren dawnego obozu odwiedzają miliony turystów, dla których kojarzy się on głównie z zagładą Żydów. Jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne, aczkolwiek swoje początki obóz Auschwitz wiąże z transportem, który w przeważającej mierze składał się z Polaków. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu historię pierwszej masowej wywózki do obozu Auschwitz. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Anna Unruck-Cichoń. Polityka Niemców względem okupowanej polskiej ludności pokazała swoje zbrodnicze oblicze już w pierwszych dniach wojny. W oparciu o specjalnie przygotowane listy proskrypcyjne, na których znajdowały się nazwiska osób, które zostały uznane za wrogo nastawione do Niemców, okupanci przeprowadzili serię aresztowań przedstawicieli polskiej inteligencji, duchowieństwa oraz Żydów. Efekty akcji możemy określić jako więcej niż obfite. Więzienia, w których Niemcy zamykali Polaków, w zasadzie pękały w szwach, a przecież okupanci doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że to dopiero początek ich rządów i czym prędzej postanowili uporać się z tą przeszkodą. Okazja nastąpiła w grudniu 1939 roku, gdy we wrocławskim Urzędzie Wyższego Dowódcy SS i Policji we Wrocławiu, Ericha von dem Bach-Zelewskiego, późniejszego tłumiciela powstania w Warszawie, wysunięto propozycję stworzenia obozu koncentracyjnego dla polskich więźniów politycznych. Autorem tego makabrycznego projektu był SS-Oberführer Arpad Wigand, czyli inspektor SD i Policji Bezpieczeństwa w Breslau. Niemcy postanowili wykorzystać dla swoich planów przedwojenne polskie koszary artyleryjskie, zlokalizowane w Oświęcimiu. Miejsce było tym bardziej dogodne, że przebiegały przezeń połączenia kolejowe ze Śląskiem oraz powstałym 26 października 1939 roku generalnym gubernatorstwem dla okupowanych ziem polskich. Mimo tych sprzyjających dla niemieckiego sadyzmu okoliczności, dyskusje na temat powstania obozu przeciągały się i trwały ostatecznie do wiosny 1940 roku. 27 kwietnia 1940 roku Reichsführer SS Heinrich Himmler w oparciu o ustalenia i dokumentacje poczynione przez SS-Hauptsturmführera Rudolfa Hessa przychylił się pozytywnie do projektu utworzenia obozu. Przekonującym dla Himmlera argumentem był fakt, że polskie społeczeństwo otrząsnęło się po klęsce wojny obronnej i aktywnie włączyło w działalność konspiracyjną. Co więcej, planowana ofensywa na zachodzie i tym samym odwrócenie uwagi mocarstw zachodnich od tego, co dzieje się na okupowanych ziemiach polskich, spowodowało, że Niemcy uzyskali asumpt do wprowadzenia kolejnego etapu swojej zbrodniczej polityki, mianowicie do wprowadzenia w życie tzw. nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej, czyli akcji AB, mającej na celu dalszą likwidację polskich elit. Ostatecznie więc Himmler, po zapoznaniu się ze wszystkimi kwestiami, zlecił inspektorowi obozów koncentracyjnych, SS-Oberführerowi Richardowi Glücksowi, założenie obozu na terenie oświęcimskich koszar. 2 dni później Glücks powierzył Rudolfowi Hessowi obowiązki komendanta w nowo powstałym obozie Auschwitz. Zanim doszło do transportu pierwszych więźniów, Niemcy musieli przygotować personel odpowiedzialny za prowadzenie i utrzymywanie dyscypliny w obozie. W tym celu 20 maja 1940 roku skierowano do Auschwitz grupę 30 niemieckich kryminalistów, których oznaczono numerami obozowymi od 1 do 30, po czym przydzielono im funkcję więźniów funkcyjnych, czyli blokowych i kapo. Ponadto rozpoczęto adaptację i zagospodarowywanie przestrzeni pod przyszły obóz. Tym samym do 1941 roku prowadzono akcję wysiedleńczą z okolic oraz 8 sąsiednich wsi. Żydów, którzy stanowili blisko 60% mieszkańców Oświęcimia, wywieziono do getta, a Polaków na roboty do Rzeszy. Ponadto wyburzono w mieście i jego okolicach ponad 1000 gospodarstw. W sąsiedztwie obozu Niemcy zaczęli organizować techniczne zaplecze, rozmaite magazyny, warsztaty, biura, kwatery dla załogi Auschwitz. Jeśli chodzi o budynki, z których wysiedlono prawowitych właścicieli, to w większości zostały one przejęte na potrzeby oficerów i podoficerów SS oraz ich rodzin. Podobnie postąpiono z zakładami przemysłowymi, które bezprawnie przejęto, a następnie zlikwidowano lub rozbudowano, czego przykładem okazała się w przyszłości fabryka IG Farben Industrie, w której przewinęło się od 300 000 do nawet 500 000 robotników przymusowych.
Nastąpiło to jednak kilka miesięcy później, wracając do lata 1940 roku, po przeprowadzeniu niezbędnych prac, nie pozostawało nic innego, jak czekać na pierwszy transport. Pierwsza masowa wywózka do obozu Auschwitz została przeprowadzona w Tarnowie, nieformalnie biorąc swój początek przy ulicy Stanisława Konarskiego. Do dzisiaj mieści się tutaj oddany do użytku w 1926 roku miejski zakład karny. Wraz z nastaniem niemieckiej okupacji zakład został przekształcony w więzienie polityczne Sicherheitspolizei, w skład której wchodziło Gestapo i Kripo. Zakład w Tarnowie pełnił funkcję tzw. więzienia etapowego. Polegało to na tym, że więźniowie z innych aresztów przed wysyłką na egzekucję albo na deportację byli umieszczani właśnie tutaj. Warunki panujące w więzieniu były tragiczne, co wynikało przede wszystkim z przepełnienia. Tak też w celach, które były przeznaczone dla kilku osób, Niemcy osadzali kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu więźniów. Funkcja więzienia etapowego stała się szczególnie zauważalna, podczas gdy Niemcy przeprowadzali wspomnianą wcześniej akcję AB. Warto również odnotować, że w Tarnowie znajdowali się nie tylko tarnowianie, ale w zasadzie więźniowie z całej Polski, z każdego miejsca, w którym dochodziło do przesiedleń. Także można było tutaj znaleźć mieszkańców Warszawy, Poznania czy Łodzi. W historii tarnowskiego aresztu przełomowy okazał się czerwiec 1940 roku. To wtedy bowiem Niemcy sformowali kontyngent, który okazał się pierwszym transportem do KL Auschwitz. Za koordynację, jak i również wybór więźniów odpowiadał komendant SD i Policji Bezpieczeństwa na dystrykt krakowski SS-Sturmbannführer Ludwig Hahn. Ten wyjątkowo okrutny niemiecki zbrodniarz miał na sumieniu tysiące ludzkich istnień. Hahn był zresztą lansowany przez samego Heinricha Himmlera, który u podwładnego zauważył wyjątkowe predyspozycje do zaprowadzania terroru. Hahn koordynował nie tylko wywózki Polaków do obozów, ale aranżował również prowadzenie masowych egzekucji, m.in. więźniów z krakowskiego więzienia przy ulicy Montelupich, których w pierwszych tygodniach okupacji rozstrzeliwano w forcie krzesławickim. Następnie Hahn pełnił służbę na Słowacji i w Grecji, by ostatecznie przenieść się do Warszawy, gdzie po wybuchu Powstania Warszawskiego zalecał jak najbardziej brutalne metody postępowania z powstańcami oraz ludnością cywilną. Po wojnie był kilkukrotnie sądzony, jednakże na dłużej trafił do więzienia dopiero w 1975 roku. Skazano go na dożywocie, jednakże po odsiedzeniu 9 lat został zwolniony w związku z chorobą nowotworową. Zmarł rok później. Wytypowani przez Hahna więźniowie pochodzili z różnych rejonów Polski i reprezentowali rozmaite grupy społeczne. Łączyło ich jednak jedno: w oczach Niemców byli potencjalnymi wrogami III Rzeszy. Tym samym wśród osadzonych możemy odnotować przedstawicieli inteligencji, świata lokalnej polityki, działaczy społecznych, duchownych czy członków rozwijającej się w ekspresowym tempie polskiej konspiracji. Pośród więźniów można było również odnaleźć Żydów. 13 czerwca 1940 roku, czyli na dzień przed planowanym transportem, więźniów wywołano z cel, a następnie po południu przewieziono ich ciężarówkami do Mykwy, czyli żydowskiej łaźni, gdzie poddano ich dezynfekcji. Budynek Mykwy zachował się do dzisiaj. Tę okazałą budowlę wzniesiono w stylu eklektycznym w 1902 roku. Za jej projekt odpowiadał prawdopodobnie budowniczy miejski Szczęsny Zaręba, a budowę prowadzili miejscowi budowniczy Franciszek Hagbajl i Michał Mikoś. 14 czerwca o świcie więźniów wyprowadzono z Mykwy na plac pod Dębem, czyli dzisiejszy plac bohaterów getta. Tutaj sformowano ich w kolumny, a następnie poprowadzono opustoszałymi ulicami Krakowską i Wałową w kierunku dworca kolejowego. Po dotarciu na rampę więźniów w pośpiechu wtłoczono do uprzednio podstawionych wagonów, oczywiście bez żadnej informacji odnośnie do celu podróży. Z tarnowskiego więzienia wybrano do transportu 753 więźniów, lecz do KL Auschwitz dotarło 728. Wiemy na pewno, że jedna osoba została wycofana z transportu. Losu pozostałych 24 więźniów nie udało się dotąd przekonująco wyjaśnić. Istnieją podejrzenia, że część mogła uciec, a inni zostali z różnych powodów wycofani z transportu. Relacje kilku więźniów wskazują, że Niemcy mogli zawrócić z powrotem do więzienia grupę aresztantów ze Stalowej Woli, do czego przekonuje nas dokumentacja więziennej ewidencji, w której pod datą 15 czerwca 1940 roku widnieje zapis „Transport Stalowa Wola, 24 osoby”. Mimo dużej dozy prawdopodobieństwa, że zapis ten dotyczy brakujących więźniów, historycy są na ten temat podzieleni.
Żadnemu z więźniów nie powiedziano, gdzie znajduje się cel wywózki. W wagonach, do których wepchnięto po 12 osób, unosiła się nieznośna atmosfera niepewności, przepełniona ciągłymi pytaniami i domysłami. Została ona przerwana przystankiem na dworcu głównym w Krakowie, podczas którego na więźniów jak grom z jasnego nieba spadła informacja wygłoszona przez megafony. Jak wspominał Tadeusz Niedzielski, nagle odezwały się pojedyncze strzały, przechodząc w masowy ogień połączony z okrzykami SS-manów i żołnierzy. Paris capituliert! Uchodzącą za potęgę militarną Francja, jedyna jak się zdawało skuteczna przeciwwaga dla potęgi Wehrmachtu, ugięła się przed Niemcami. Paryż został zdobyty. Nie sposób wyobrazić sobie, jakie przygnębienie opanowało wtedy wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znajdowali się w transporcie z Tarnowa i udawali się w nieznane. Tym niemniej jeszcze tego samego dnia cel podróży okazał się znany. 14 czerwca po południu wagony dotarły do Oświęcimia, miasta, które nie mówiło jeszcze zbyt wiele. Bardzo szybko jednak Niemcy przywitali Polaków w najbardziej brutalny sposób. Jak wspominał Józef Stoś, w końcu pociąg zatrzymał się i nastała przeraźliwa cisza. Pomyślałem, że na tej bocznicy przenocujemy, ale mocno się rozczarowałem. Nagle rozległ się krzyk. Raus! I huk pospiesznie otwieranych drzwi wagonów. Wysiadamy w pośpiechu pośród krzyków SS-manów, popychania, bicia i szczekania psów. Po tym sadystycznym przywitaniu wszystkich więźniów objęto rejestracją. Najpierw ich rozebrano, potem ich ogolono, a na samym końcu przyznano numery. Numer 31, czyli pierwszy po transporcie niemieckich kryminalistów, otrzymał Stanisław Ryniak, urodzony 21 listopada 1915 roku w Sanoku, uczeń szkoły budowlanej. Zamykający numer 758 otrzymał Ignacy Płachta, urodzony 14 maja 1921 roku w Łodzi, uczeń gimnazjum. Ponadto w pierwszym transporcie znaleźli się student Tadeusz Srogi z numerem 178, maturzysta Stanisław Myłyk z numerem 334 czy polski narciarz i trzykrotny olimpijczyk Bronisław Czech z numerem 349, który zginął w obozie w 1944 roku. Zgodnie z założeniami akcji AB Niemcy aresztowali przede wszystkim przedstawicieli polskiej inteligencji. Mam tutaj na myśli głównie nauczycieli, ale również artystów czy sportowców, względem których swoje sadystyczne upodobania mogli skierować wspomniani przeze mnie wcześniej więźniowie funkcyjni. Jak wspominał Kazimierz Albin, marynarze ruszyli w naszym kierunku. Mieli na bluzach i spodniach zielone trójkąty, a pod nimi numery od 1 do 30. Po chwili zawarczały w powietrzu potężne kije i pejcze wyciągnięte ze spodni, nasłaniających się ze zmęczenia więźniów. Posypał się grad uderzeń poparty soczystymi wyzwiskami. Oni wprowadzili nas w szpaler SS-manów. Potem nastąpił pierwszy apel w Auschwitz, podczas którego SS-Hauptsturmführer Karl Fritsch wygłosił przemówienie. Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia jak przez komin. Jeśli się to komuś nie podoba, to może iść zaraz na druty. Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo żyć nie dłużej niż 2 tygodnie. Księża miesiąc, reszta 3 miesiące. Karl Fritsch niewiele się w tej kwestii pomylił, bowiem KL Auschwitz od samego początku jego funkcjonowania było istnym piekłem. Począwszy od 15 czerwca więźniowie z Tarnowa byli poddawani tzw. kwarantannie, której celem było ich steroryzowanie oraz doprowadzenie do fizycznego i psychicznego załamania. Codziennie po porannym apelu więźniów zmuszano do porannej gimnastyki, która była absolutnie bezsensowna i miała na celu jedynie zmęczenie więźniów. Do tego szykanowano ich słownie oraz fizycznie, niszcząc ich psychikę. Ustalenia poczynione w czerwcu 2020 roku przez pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wskazują, że wojnę przeżyło 325 więźniów przywiezionych do obozu w pierwszym transporcie. Ustalono również, że 292 więźniów poniosło śmierć, z czego 215 w samym Auschwitz. Los 111 innych więźniów pozostaje jednak nieznany. Do końca 1940 roku osadzono w Auschwitz blisko 8 000 osób, w przeważającej mierze Polaków. Rok później osadzono w obozie ponad 26 000 ludzi, spośród których 15 000 stanowili Polacy, 10 000 jeńcy radzieccy, a 1 000 Żydzi.
Sytuacja uległa radykalnej zmianie w 1942 roku. Za sprawą Aktion Reinhardt i włączeniu KL Auschwitz do planu zagłady Żydów, transporty były coraz częstsze i w samym 1942 roku przywieziono około 197 tysięcy Żydów. W 1943 roku około 270 tysięcy Żydów, a w 1944 roku ponad 600 tysięcy, łącznie blisko 1 100 000 Żydów. Spośród nich wybrano jako zdolnych do pracy około 200 tysięcy i osadzono w obozie. W tym samym czasie, to jest w latach 1942-1944, osadzono w obozie około 160 tysięcy ujętych w ewidencji numerowej Polaków, Cyganów, Białorusinów, Ukraińców, Czechów, Francuzów i innych oraz kilkanaście tysięcy, głównie Polaków, jeńców radzieckich i Cyganów nieujętych w ewidencji numerowej. W obozie Auschwitz zamordowano ponad 1 300 000 osób, z czego większość stanowili europejscy Żydzi. Warto jednak pamiętać, że pierwszy historyczny transport do tego piekła na ziemi był złożony w większości z Polaków. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Krystynę Stawiarską i Justynę Stopińską oraz panów Tomasza Sadurskiego, Piotra Bulicę, Damiana Dziedzica, Krystiana Dziarka, Huberta Kędziorka, Krzysztofa Piekarskiego, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno, Adriana Martynowicza, Kamila Kubowa oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.